Witam na kanale Podróże te małe i te duże. Dzisiaj pospacerujemy po zespole pałacowo-parkowym Stawiarskich w Jedliczu. Przyjrzymy się pałacowi i otaczającemu go parkowi oraz poznamy historię tego miejsca. Zapraszam na film. Jedlicze to miasto w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, położone nad rzeką Jasiołką. Liczba mieszkańców miasta wynosi niespełna 6 000. Tak naprawdę pierwsze wzmianki o Jedliczu jako osadzie pochodzą z XIV wieku. Natomiast prawa miejskie Jedlicze uzyskało w 1768 roku. Następnie prawa miejskie utraciło w czasie zaborów i odzyskało je w 1967 roku. Ciekawostką jest, że to właśnie w Jedliczu w 1899 roku rozpoczęto budowę rafinerii, która jest jedną z najdłużej działających rafinerii ropy naftowej na ziemiach polskich. My jednak dzisiaj nie będziemy mówić o rafinerii, a Pałacu Stawiarskich w Jedliczu. Do zespołu pałacowo-parkowego Stawiarskich, bo tak brzmi pełna nazwa, dotarliśmy od strony Krosna, jadąc ulicą Łukasiewicza, a następnie ulicą Dubisa. Zaraz po przejściu bramy naszym oczom ukazuje się zabytkowy budynek. Okazały pałac Waleriana i Zofii Stawiarskich, rodziny związanej z przemysłem naftowym, którego otoczenie stanowi zespół parkowy. Pałac Stawiarskich wzniesiono w 1925 roku po pożarze Starego Dworu. W jego otoczeniu powstały również dwa podłużne budynki, w tym spichlerz. Przebudowie również uległ budynek oficyny, który prawdopodobnie pełnił funkcję budynku mieszkalnego dla służby. Co ciekawe, inicjatywa budowy nowego dworu pojawiła się jednocześnie z planami budowy nowego kościoła. Wykonania projektu pałacu podjął się lwowski architekt Jan Sas-Zubrzycki, który de facto jest również autorem planów wspomnianego kościoła. W czasie wojny część pałacu zajęli Niemcy, wykorzystując rezydencję Stawiarskich jako mieszkanie dla przedstawicieli okupacyjnych władz. U schyłku wojny pałac zajmowały wojska radzieckie, a następnie polskie. Niestety pobyt żołnierzy przyczynił się do ogromnej dewastacji budynku, do takiego stopnia, że pod koniec II wojny światowej nie nadawał się on do użytku. W tym miejscu należy pochwalić ogromne zaangażowanie mieszkańców Jedlicza, na czele z Władysławem Dubisem, od którego zresztą przyjęła nazwę ulica, przy której znajduje się pałac. To dzięki tym osobom utworzono w mieście szkołę średnią. Zabiegi te zakończyły się powodzeniem. W 1944 roku decyzją władz powstało wówczas pierwsze w dziejach Jedlicza gimnazjum. Następnie po gruntownym remoncie Pałacu Stawiarskich w 1946 roku odbyło się uroczyste przeniesienie gimnazjum do gmachu Pałacu Stawiarskich. Od tego czasu na stałe zadomowiła się w nim szkoła średnia. Dzisiaj znajduje się tutaj liceum ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej. W roku 2018 obiekt przeszedł kompleksowy remont. Wtedy też w dwóch salach pałacu utworzono ekspozycje muzealne poświęcone jego historii. Pałac Stawiarskich otacza zabytkowy park. Początki zabytkowego parku sięgają XVIII wieku. Natomiast dzisiejszy wygląd parku jest wynikiem podjętych działań z drugiej połowy XX wieku. Posadzono wówczas wiele drzew, w tym liczne topole, oraz w najbliższym otoczeniu pałacu i dawnego podjazdu rozplanowano ciągi komunikacyjne. Wprowadzono również nasadzenia wzdłuż alei klonów. Najliczniej występującymi gatunkami drzew w parku są lipa drobnolistna, jesion wyniosły i klon polny. Park jest otwarty dla zwiedzających, stanowi jednocześnie miejsce odpoczynku dla mieszkańców Jedlicza. Jeśli spodobał Ci się mój film i chcesz być powiadamiany o kolejnych filmach, kliknij przycisk subskrybuj pod tym filmem. Dziękuję za uwagę i do następnego filmu.